Dzień dobry. Czas na Q&A. Lordareonie, czy dalej pogrywasz w gierki? Wyjaśnię może o co chodzi. Lordareon to jest mój dawny gamerski pseudonim, jak pisałem o grach, bo zanim byłem youtuberem, to pisałem o grach wideo. I kręciłem też filmy o grach wideo na serwisie, który się nazywa tvgry.pl. Ostatnio nie mam za bardzo czasu grać w gry, natomiast staram się być na bieżąco z tą branżą. Ostatnio grałem w Dark Souls 3. Nie mam czasu, żeby przejść tę grę, bo to jest mój problem. Ja lubię gry, które są strasznie długie, a na nie najmniej czasu mam. Znaczy mam tyle samo, ale dla nich to jest... Od roku próbuję przejść Wiedźmina 3 i doszedłem do Nowigradu. Natomiast mały teaser. Fani mojej gamingowej działalności niedługo będą mieli coś, z czego się być może ucieszą. Jak często dostajesz wiadomości w stylu: hej, jestem fanem z Polski, jestem w Tokio, spotkamy się, jak reagujesz? Bardzo często. Praktycznie codziennie ktoś się chce ze mną spotkać. Ja bardzo chętnie poznaję nowych ludzi, bardzo chętnie chodzę sobie z kimś na piwo i tak dalej, ale nie jest dla mnie szczególnie ciekawe oprowadzanie kogoś po Shibui, gdzie mieszkam, bo już to zrobiłem to dla kilkudziesięciu osób, fajnie było, ale to jest dla mnie nudne po prostu. Ja tu sobie żyję, pracuję, mam swoje rzeczy, którymi się zajmuję i to nie jest tak, że pokazanie komuś sushi baru to jest dla mnie atrakcja, bo ja do tego sushi baru chodzę na kolację dwa razy w tygodniu od roku. Jakie są średnie zarobki w Japonii? Zazwyczaj osoba, która idzie do pierwszej pracy po studiach, dostaje pensję rzędu 200-250 tysięcy jenów, czyli to jest tak w porywach do 8 tysięcy złotych, w zależności od kursu. Średnie zarobki w skali całego kraju są na poziomie bodajże jakichś 13, 14, 15 tysięcy złotych miesięcznie, w zależności znowu od kursu. Czy oprócz roweru posiadasz również samochód? To jest mój mroczny sekret, że ja nie mam prawa jazdy, nie prowadzę samochodu i nigdy kompletnie mnie ta branża nie interesowała. Nigdy nie miałem tak, żeby popatrzeć na samochód i uznać: wow, fajny. Jakie są must have przy rozpoczynaniu przygody z filmowaniem na bardziej profesjonalnym poziomie? Kamera i mikrofon. Ja myślę, że kamera, której ja używam, Lumix GH4, jest bardzo niedoceniona. To jest naprawdę świetny sprzęt, a relatywnie mało ludzi go używa. Opowiedz historię Kasi. Czemu zna polski i ma polskie imię, skoro mieszkała gdzieś w Ameryce? Czemu masz polskie imię? Bo mi rodzice takie dali. Rodziców mam z Polski, rodzice są Polakami. Ja się urodziłam w Stanach. W latach 80. bardzo dużo Polaków wyjechało do Stanów. Większość się osiedliło? Osiedliło? Większość się osiedliło w Chicago. Ja właśnie pochodzę z Chicago. I mówisz po polsku, bo... Mówię po polsku, bo rodzice mówili po polsku w domu. I dalej mówię po polsku tylko, jak się do nich dzwoni. Czyli z rodzicami mówisz po polsku, ale wychowałaś się tak jakby po amerykańsku. Wychowałam się... Po angielsku mówimy, że jestem Polish American i to jest takie łatwe do zrozumienia w Stanach, ale chyba nie ma takich określeń za dużo w Polsce. Po prostu jestem Amerykanką wychowaną tak po polsku w Stanach, czyli to jest taka mieszana kultura. Na przykład nie wiem, co Amerykanie jedzą na święta Bożego Narodzenia. Zawsze to było takie bardziej polskie. Ale też świętujemy w naszym domu Thanksgiving, a to nie świętuje się w Polsce, więc to jest taka mieszanka kultury. Z czego masz pieniądze na życie? Tu są pieniądze. Jest firma w Japonii, kilka kanałów YouTube'owych, książki i koszulki sprzedawane w moim sklepie, firmy w Polsce, agencja Dozo Media i polskie Tofu Media. Ta się zajmuje współpracą YouTuberów z markami, ta się zajmuje produkcją wideo. Czy dom też można zostawić nieprzypięty i nikt go nie ukradnie? Domy w Japonii bardzo często ludzie zostawiają niezamknięte. W Japonii panuje ogromnie wysoki poziom zaufania społecznego. Ludzie się nie boją siebie nawzajem i ludzie zakładają, że inni ludzie nic złego im nie zrobią. W Polsce trochę przerażające jest to, jak bardzo ludzie siebie się boją nawzajem. Masz rodzeństwo? Nie. W domu tak prywatnie ze sobą rozmawiacie po polsku czy po angielsku? Jeśli mówimy po polsku, to raczej jesteśmy świadomi tego, że rozmawiamy po polsku, a jeśli rozmawiamy po angielsku, to jest nasza taka naturalna komunikacja. Czasami też rozmawiamy takim bełkotem pół na pół, który jest chyba najfajniejszy. Co jeśli kiedyś stracisz to poczucie humoru, które wykorzystujesz w Zapytaj Beczkę? Japonia może wymazać tę część ciebie, czy tamten kanał umrze. To jest możliwość, którą zakładam. Nie można być śmiesznym w nieskończoność. Jak człowiek się starzeje, to zaczyna rozumieć, że nic nie jest stałe i nic nie trwa wiecznie. Jak pracowałem w branży gier wideo, to wydawało mi się, że to już jest to. Miałem takie życie
Że już myślałem, że karty są rozdane i to będzie moje życie. Wywróciło się wszystko do góry nogami i robię kompletnie inne rzeczy niż myślałem, że będę robić. Tak samo myślę o tym, co robię teraz. Za 5 lat mogę się zajmować dalej tym, ale mogę być gdzieś kompletnie indziej, robić coś kompletnie innego. Nie wiadomo. Naprawdę warto o tym pamiętać i myślę, że system edukacji w Polsce kompletnie cię tego nie uczy, bo ludzie ci mówią, że matura, egzamin maturalny to rozdaje karty na całe życie. Całe życie będzie się za tobą wlec, jak ci poszło na maturze. To jest okropne. Okropny sposób myślenia. Tak samo jak czy się dostaniesz na studia, czy nie. Jak się nie dostaniesz na studia, na które chcesz się dostać, to możesz próbować przez najbliższe 10 lat. Albo pójść na zaoczne, albo pójść gdzieś indziej. Jest mnóstwo opcji. Naprawdę nie ma momentów w życiu, które decydują o całej twojej przyszłości, jeśli ty nie pozwolisz, żeby decydowały. Każdy ma bardzo, bardzo, bardzo dużo kontroli nad własnym życiem. I nie dajcie się przekonać, że jak coś wam na przykład nie wyszło, to pewne rzeczy są już niemożliwe. Bo naprawdę wszystko da się zmienić zawsze. Co daje ci codzienną motywację do pracy? Na pewno przychodzą takie dni, że myślisz sobie, no i po co to wszystko? Co wtedy robisz? Co sobie wtedy mówisz? Pracujesz nad wieloma projektami naraz, to dość imponujące. Zwykle w takiej pracy kreatywnej działam siłą rozpędu, więc takie na przykład daily vlogowanie jak teraz, to bardzo dobrze na mnie działa. Bo ja jestem typem osoby, która jak zacznie leżeć i nic nie robić, to wpada w taki negatywny ciąg, w sensie najtrudniej mi jest się zabrać za pewne rzeczy. A jeśli mam bardzo dużo rzeczy na głowie, więcej niż jestem w stanie zrobić, to wtedy działam, bo po prostu nie mam czasu się obijać. I to jest taki stan, w którym jestem najbardziej produktywny. Wtedy, kiedy jestem zmęczony. Najbardziej lubię być zmęczony chyba. Czy przed pierwszym wyjazdem do Japonii chodziła ci po głowie myśl, żeby tam zamieszkać, założyć firmę? Nie, to wszystko się urodziło tak na raty. Ja nigdy tak naprawdę nie postanowiłem sobie przeprowadzam się do Japonii, tylko to tak zostałem po prostu. Założenie firmy też było takim płynnym procesem, bo najpierw z Kasią uznaliśmy, że po prostu zrobimy sobie stronę internetową, zobaczymy, spróbujemy nawiązać kontakty z klientami, zobaczymy, czy w ogóle ten pomysł ma sens i zrobiliśmy taki proof of concept to się nazywa. To się urodziło naprawdę bardzo spontanicznie. Jednym z najważniejszych dni mojego życia był dzień, kiedy po zrobieniu pierwszej serii w Tokio, po 5 tygodniach, dzień przed moim lotem powrotnym do Polski, uznałem, że nie wracam. Po prostu nie poszedłem na samolot, uznałem, zobaczmy, co się wydarzy, jeśli zostanę parę tygodni dłużej. Po tej decyzji, która strasznie mnie naprawdę stresowała, nie mogłem spać wtedy całą noc. No, moje życie już nigdy nie było takie same.